Zamiast poprawiać sobory i papieży, rób lepiej to, co do ciebie należy. Zwykle sprawy znakiem wiary. List Ojca Świętego Leona XIV do przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, do wielebnego księdza Dawida Paliaraniego, przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Z ojcowską troską pragnę zwrócić się do księdza, a za księdza pośrednictwem do biskupów, kapłanów, seminarzystów i wiernych związanych z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X, świadomy odpowiedzialności, którą Pan powierzył mi jako następcy apostoła Piotra. Kościół uznaje przywiązanie do życia liturgicznego, zaangażowanie w formację kapłańską, gorliwość apostolską oraz pragnienie wierności tradycji, które charakteryzują wiele osób i wspólnot związanych z tym bractwem. To właśnie stanowiło motyw postawy uwagi i życzliwości, jaką moi poprzednicy nieustannie wam okazywali. W tym duchu, przepełniony chrześcijańską miłością, wzywam was i proszę z całego serca, zawróćcie z tej drogi. Zachęcam was, abyście z całą powagą rozważyli dobro duchowe wiernych, ponieważ akt schizmy, którego byście się dopuścili, pozbawiłby ich możliwości godziwego, a w niektórych przypadkach nawet ważnego przyjmowania sakramentów, które milują i których poszukują dla swojego uświęcenia. Kościół jest gotów podjąć drogę dialogu i porozumienia, którą Duch Święty może uczynić możliwą i owocną. Modlę się za was, ponieważ rozdzieranie całej tkanej bez szwów tuniki Chrystusa jest grzechem niezwykle ciężkim. Niech Pan oświeci wasze sumienia i obudzi wasze serca mocą władzy otrzymanej od Chrystusa, z sercem przepełnionym bólem, ale wciąż pełnym nadziei czuję się zobowiązany prosić was, abyście odstąpili od swojego zamiaru i powierzam te intencje niepokalanemu sercu Maryi, Matki Dobrej Rady. Z Watykanu dnia 29 czerwca 2026 roku w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Leon XIV, papież. Angelus Domini teraz. Zwróćmy tu uwagę na jedną ciekawą rzecz. Papież Leon XIV nawiązuje do słów papieża Piusa IX z encykliki Quartus Supra. Mówi: rozdzieranie całej, tkanej bez szwów tuniki Chrystusa jest grzechem niezwykle ciężkim. Papież Pius IX natomiast w swojej encyklice Quartus Supra pisał tak: jeśli zatem należy ląkać się nawet niesprawiedliwego potępienia ze strony własnego biskupa, co trzeba powiedzieć o tych ludziach, którzy zostali potępieni za bunt przeciwko swemu biskupowi i tej stolicy apostolskiej, rozdzierając na strzępy, jak to czynią poprzez nową schizmę, bezszwową szatę Chrystusa, którą jest Kościół? Do całej encykliki Quartus Supra odsyłam. Jest tam mowa o neoschizmatykach, którzy według papieża twierdzą, że nie wolno im poddać się karze, że kara schizmy, że schizma jest nieważna, że kara ekskomuniki jest nieważna, że bez swojego buntu ucierpiałyby dusze, dokładnie to mówi Bractwo, 100 lat po Piusie IX, który te słowa pisał. I Pius IX mówi tam, że to jest tłumaczenie całkowite nowe, obce Kościołowi. Pokazywałem Państwu na tym kanale rozmowę papieża Pawła VI z arcybiskupem Lefevrem. Długa jest, nie będę jej powtarzał, przeczytam jeszcze dekret, którego Państwo nie widzieli, żeby sobie Państwo uzmysłowili wagę wypowiadanych tutaj słów.
i zdarzeń, które się dzieją. Nie tylko deklaracji, które ktoś wypowiada, bo ja mogę deklarować, że mam rację, ale to nie znaczy, że ją mam. Mogę nawet szczerze to deklarować, ale mogę się mylić. Tak samo ktoś może deklarować wierność papieżowi, a jej nie dochowywać. Ktoś może deklarować obronę tradycji, a zaprzeczać tradycji. I kto tutaj jest arbitrem, kiedy dwóch deklaruje, że bronią tradycji, a zaprzeczają sobie? Wtedy twierdzenie, że ja sprzeciwiam się papieżowi, bo ten zaprzecza tradycji, jest błędnym kołem, no bo papież też twierdzi, że broni tradycji. Więcej, papież jest akurat tym jedynym urzędem, który w przypadku wszelkich innych sporów ma nadrzędną władzę i on decyduje. On rozstrzyga, jakie jest prawdziwe, zgodne z nauczaniem Pana Boga rozumienie tradycji. Tylko on ma takie prawo. Jemu zostały powierzone klucze, on cokolwiek zwiąże, to może rozwiązać, on może zmienić decyzje poprzedników. Tylko on. Nikt z nas nie może jego wyroków sądzić, jak czytamy w Pastor Eternus. No a co tam czytamy? No co tam czytamy? Przeczytam Państwu Quartus Supra papieża Piusa IX. Ale ponieważ neoschizmatycy nie mogą uzyskać żadnej korzyści, usprawiedliwiają się mówiąc, że wyrok schizmy i ekskomuniki przeciwko nim był niesłuszny, a zatem nieważny. Posunęli się nawet do stwierdzenia, że nie mogli poddać się wyrokowi w obawie, że wierni, pozbawieni posługi, mogą przyjąć sprawę heretyków. Ale są to argumenty nowego rodzaju, całkowicie niesłychane i nieznane ojcom Kościoła. To mówił papież Pius IX 100 lat przed arcybiskupem Lefevrem, uprzedzając tą sytuację. Mówił to do patriarchów Ormian. Pastor Eternus, ta świętego Piotra stolica, pozostaje zawsze wolna od jakiegokolwiek błędu. Wcześniej uczymy przeto i orzekamy, że Kościół rzymski z ustanowienia pańskiego ma nad wszystkimi innymi prymat zwyczajnej władzy i że ta sądownicza rzymskiego papieża władza prawdziwie biskupia bezpośrednią jest, że wobec niej biskupi i wierni jakiegokolwiek obrządku i godności, tak z osobna pojedynczy jak wszyscy razem, związani są obowiązkiem hierarchicznej uległości i prawdziwego posłuszeństwa nie tylko w rzeczach wiary i obyczajów, ale i w tych, które się tyczą karności i zarządu Kościoła po całym świecie rozszerzonego, aby tym sposobem w przestrzeganiu jedności z rzymskim papieżem, już to obcowania, już to wyznawania tejże wiary, Kościół Chrystusowy jedną był trzodą pod jednym najwyższym pasterzem. Taka jest katolickiej prawdy nauka, od której nikt zboczyć nie może bez uszczerbku wiary i zbawienia. A ponieważ boskim prawem apostolskiego prymatu rzymski papież przewodniczy powszechnemu Kościołowi, uczymy także i oświadczamy, że on jest najwyższym sędzią wiernych i że we wszystkich sprawach pod rozpoznawanie duchowe podpadających do jego sądu odwołać się wolno. Wyrok zaś apostolskiej stolicy, nad której władzą innej wyższej nie masz, od nikogo, ani zmienionym, ani osądzonym być nie może. Dekret ekskomuniki z biura Kongregacji Biskupów 1 lipca 1988 roku. Ksiądz prałat Marcel Lefebvre, emerytowany arcybiskup Toul, pomimo formalnego ostrzeżenia kanonicznego z 17 czerwca oraz wielokrotnych apeli o zaniechanie swojego zamiaru, dokonał aktu schizmatyckiego poprzez konsekrację biskupią 4 kapłanów bez papieskiego mandatu i wbrew woli Ojca Świętego i w związku z tym ściągnął na siebie karę przewidzianą w kanonie 1364, paragrafie 1 oraz w kanonie 1382 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Uwzględniwszy wszystkie skutki prawne, oświadczam, że wyżej wspomniany prałat Marcel Lefebvre
Bernard Fellay, Bernard Tissier de Maleret, Richard Williamson i Alfonso de Galarreta nałożyli ipso facto excommunicam late sentencję zastrzeżoną dla stolicy apostolskiej. Ponadto oświadczam, że ksiądz pralat Antonio de Castro Mayer, emerytowany biskup Campos, biorąc bezpośredni udział w celebracji liturgicznej jako współkonsekrator i publicznie przylączając się do aktu schizmatyckiego, zaciągnął excommunique late sentencję zgodnie z kanonem 1364, paragrafem 1. Księża i wierni są ostrzegani, aby nie popierali schizmy monsignora Lefebvre'a, w przeciwnym razie poniosą ipso facto najcięższą karę excommuniki. Z biura Kongregacji Biskupów 1 lipca 1988 roku. Kardynał Bernardyn Gantin, prefekt Kongregacji Biskupów. Święty papież Pius X. Pascendi Dominici Gregis. Mając to wszystko na uwadze, rozumie się, dlaczego moderniści wyrażają zdumienie, gdy są upominani lub karani. To, co przypisuje się im jako winę, uważają za święty obowiązek. Będąc w intymnym kontakcie z sumieniami, wiedzą lepiej niż ktokolwiek inny i z pewnością lepiej niż władza kościelna, jakie istnieją potrzeby. Co więcej, ucieleśniają je, że tak powiem, w sobie. Mając głos i pióro, używają obu publicznie, bo to ich obowiązek. Niech władza ich gani tak bardzo, jak chce. Mają swoje własne sumienie, po swojej stronie i intymne doświadczenie, które mówi im z pewnością, że to, na co zasługują, to nie nagana, ale pochwala. Natomiast co mówi środowisko, które w deklaracjach twierdzi, że walczy z modernizmem, z protestantyzacją? Co robi i jak tłumaczy swój bunt? Mówi arcybiskup Lefebvre w swojej deklaracji z 74 roku. Dlatego też bez buntu, goryczy ni urazy kontynuujemy nasze dzieło formacji kapłańskiej w świetle odwiecznego magisterium w przekonaniu, że jest to największa przysługa, jaką możemy oddać Kościołowi, papieżowi i przyszłym pokoleniom. Z tej to przyczyny, w oczekiwaniu na chwilę, kiedy prawdziwe światło tradycji rozproszy ciemności zakrywające niebo nad wiecznym Rzymem, trzymamy się mocno tego, w co zawsze wierzono i praktykowano w Kościele w zakresie wiary, moralności, liturgii, katechizmu, formacji kapłanów, struktury Kościoła, a co zostało skodyfikowane w księgach sprzed okresu modernistycznych wpływów Soboru. Czyżby? A co z tym nauczaniem papieża Piusa X o buncie przedstawianym jako święty obowiązek? Arcybiskup tutaj deklaruje, że bez buntu, ale ktoś, kto nie ma racji, też deklaruje, że ma rację. Deklaracje nie są równe faktom. Ostrzegł przed nimi papież Pius IX w kwein patriarchatu, gdy powiedział, jaki pożytek płynie z publicznego głoszenia dogmatu o prymacie świętego Piotra i jego następców i z nieustannego powtarzania deklaracji wiary i posłuszeństwa wobec stolicy apostolskiej, kiedy czyny zadają klam tym wzniosłym słowom. Co więcej, czyż taki bunt nie staje się bardziej niewybaczalny przez fakt, że posłuszeństwo jest uznawane za obowiązek? I dalej. Arcybiskup Lefebvre tutaj sam sobie zaprzecza, bo w jednym miejscu mówi bez buntu, a w innym mówi tak. O innych księżach, którzy nie chcieli sprzeciwić się papieżowi w sprawie święceń. Mówił tak. W ówczesnych okolicznościach
nie pojęli oni konieczności zastosowania się do obowiązku nieposłuszeństwa. Dokładnie o tym mówił święty papież Pius X w cytowanych przed chwilą słowach z Pascendi, że moderniści uważają nieposłuszeństwo za swój obowiązek. A tutaj arcybiskup Lefebvre sam mówi, że nieposłuszeństwo było obowiązkiem. Nie pojęli oni konieczności zastosowania się do obowiązku nieposłuszeństwa. To są słowa arcybiskupa Lefebvre'a. W deklaracjach walcząc z modernizmem, sam zrobił to, co jest głęboką modernizmu istotą. Mówił, że broni tradycji wszystkich wieków Kościoła. A co z Pastor Eternus? Co z tymże dokumentem Piusa X, który cytowaliśmy przed chwilą? Spory, które o wierze powstają, jego wyrokiem powinny być rozstrzygane. Konstytucja dogmatyczna Pastor Eternus o nieomylności papieskiej. Poza fragmentem ochoczo cytowanym przez bractwo, że nie na to została asystencja Ducha Świętego dana Kościołowi, by papież sprzeniewierzał się depozytowi i wprowadzał nowinki, mamy w następnym zdaniu fragment, który bractwo pomija, bo nie pozwala przedstawiać tego poprzedniego fragmentu tak, jak je bractwo przedstawia, jako rzekome pozwolenie na sprzeciwianie się papieżowi, kiedy ten rzekomo, według naszego osądu sumienia, sprzeciwia się tradycji. Jaki to fragment? Zaraz Państwu powiem, tylko proszę zwrócić uwagę, że jeżeli nam się wydaje, że papież współczesny zaprzecza poprzednim, to czy jesteśmy w tym, wydaje mi się, w tym przeświadczeniu, w tym, co widzimy, nieomylni? Czy raczej możemy się mylić? Jeżeli dopuszczamy, że papież się pomylił, to czy nie tym bardziej zasadne jest dopuszczanie własnej omyłki w ocenie, że papież się pomylił? No co wobec tego z punktu widzenia logiki, nawet poza wszelkimi dywagacjami teologicznymi pozostaje? Co pozostaje, jeśli chcemy być katolikami? Pozostaje, tak jak mówił święty Ignacy Loyola w swoich regułach, by we wszystkim utrafić w sedno, powinniśmy być zawsze gotowi wierzyć, iż białe, które widzę, jest czarne, jeżeli się tak wypowie Kościół hierarchiczny. A wcześniej, rezygnując z wszelkiego własnego sądu, trzeba mieć umysł gotowy i skory do okazania posłuszeństwa we wszystkim prawdziwej oblubienicy Chrystusa, Pana naszego, czyli naszej świętej Matce, Kościołowi hierarchicznemu. Święty Ignacy Loyola. Dlaczego to jest zasadne? Z przyczyn logicznych. Bo mogą nas zmysły mylić. Tak jak w apoftegmatach ojców pustyni czytamy o przypadku, gdy jeden z ojców widział, był pewien na podstawie swoich zmysłów, odczytów, że jego współbrat ma bańkę wina pod płaszczem. Ale przyszła mu myśl, że to może być zwiedzenie diabelskie, żeby oczernić w sercu brata. No i przyszedł i powiedział: pokaż, co masz pod płaszczem. No i okazało się, że tam żadnego wina nie miał. A zrobił to, żeby zawstydzić szatana, który tak zwodził jego serca, i nasze mogą być tak zwodzone. Możemy widzieć sprzeczność między jednym a drugim papieżem. Tam, gdzie jej nie ma, tak pozory mogą świadczyć, zewnętrzne, szczególnie pośredniczone przez media. Ale wróćmy do tego Pastor Eternus. Jeżeli bractwo powołuje się, i inni, nie tylko bractwo, na tradycję, twierdzi, że broni tradycji, to niech broni jej w całości. Jeżeli mówi, że broni tradycji, a ucieka od tych fragmentów, które tu pokazuje, wycina je ze swojej narracji, obrabia, w skomplikowany sposób próbuje się wykręcić od ich prostego rozumienia, obronnego dla Kościoła, żeby usprawiedliwić swój bunt, swoje oskarżenie wobec papieży. To gdzie tu jest konsekwencja? Wróćmy do tego Pastor Eternus, na które się i bractwo powołuje, i pokażmy ten fragment, który bractwo pomija. Wyrok zaś Stolicy Apostolskiej, nad którym władzą innej, wyższej
nie masz od nikogo ani zmienionym, ani osądzonym być nie może. Wróćmy jednak do tego zdania, które bractwo w swoich cytatach pominęło. Przytoczyło wam tylko zdanie, że nie dlatego został dany Duch Święty, żeby papież głosił nowinki i zaprzeczał depozytowi, to wam przytoczyli, ale zamiast przytoczyć następne zdanie, dorobili do tego swoją interpretację, że jeżeli według nas, naszego osądu, papież rzekomo te nowinki głosi i rzekomo zaprzecza depozytowi, to możemy go nie słuchać. No tyle, że czytam to Pastor Eternus i w całym Pastor Eternus tego nie ma. No nie ma. To jest subiektywna opinia, subiektywny osąd bractwa, który modernistycznie, zgodnie z Pascendi, przedkładają nad osąd Stolicy Apostolskiej, a zdanie dalej, a zaraz po tym, co przytoczyło i obrobiło bractwo, jest zdanie, które pominęli. Gdzie czytamy? Ta świętego Piotra Stolica zawsze wolną zostaje od wszelkiego błędu. Zawsze wolną zostaje od wszelkiego błędu. Natomiast wcześniej, w tym samym Pastor Eternus, przed fragmentem cytowanym ochoczo przez bractwo, ale z dorobieniem do niego tego, czego tam nie ma, czytamy: uczymy przeto i orzekamy, że Kościół rzymski z ustanowienia pańskiego ma nad wszystkimi innymi prymat zwyczajny władzy i że ta sądownicza rzymskiego papieża władza prawdziwie biskupia bezpośrednią jest, że wobec niej pasterze i wierni jakiegokolwiek obrządku i godności, tak z osobna pojedynczy jak wszyscy razem, związani są obowiązkiem hierarchicznej uległości i prawdziwego posłuszeństwa, nie tylko w rzeczach wiary i obyczajów, ale i w tych, które się tyczą karności zarządu Kościoła po całym świecie rozszerzonego, aby tym sposobem w przestrzeganiu jedności z rzymskim papieżem już to obcowania, już to wyznawania tejże wiary Kościół Chrystusowy jedną był trzodą pod jednym najwyższym pasterzem. Taka jest katolickiej prawdy nauka, od której nikt zboczyć nie może bez uszczerbku wiary i zbawienia. I w innym fragmencie: a ponieważ boskim prawem apostolskiego prymatu rzymski papież przewodniczy powszechnemu Kościołowi, uczymy także i oświadczamy, że on jest najwyższym sędzią wiernych i że we wszystkich sprawach pod rozpoznawanie duchowe podpadających do jego sądu odwołać się wolno. Wyrok zaś apostolski Stolicy, nad której władzą innej wyższej nie masz, od nikogo, ani zmienionym, ani osądzonym być nie może. Pius IX, Quartus Supra. Kościół katolicki zawsze uważał za schizmatyckich tych, którzy uparcie opierają się jego prawowitym prelatom, a zwłaszcza najwyższemu pasterzowi, odmawiając wykonania ich rozkazów, a nawet uznania ich autorytetu. Jest to sprzeczne z boską konstytucją Kościoła, jak i z wieczną i stałą tradycją, aby ktokolwiek udowodnił katolickość swojej wiary i naprawdę nazywał się katolikiem, gdy zawodzi w posłuszeństwie Stolicy Apostolskiej. Ten, kto opuszcza katedrę Piotrową, na której jest założony Kościół, falszywie przekonuje siebie, że jest w Kościele, ponieważ ten, kto podnosi katedrę przeciwko katedrze Piotrowej, jest już grzesznikiem i schizmatykiem. Wszystkie te deklaracje są tak doniosłe,
że należy wyciągnąć wniosek, że każdy, kto został ogłoszony schizmatykiem przez biskupa rzymskiego, musi całkowicie zaprzestać uzurpowania sobie imienia katolika, dopóki nie uzna i wyraźnie nie uszanuje jego pełnego autorytetu. Ale ponieważ neoschizmatycy nie mogą uzyskać żadnej korzyści, usprawiedliwiają się mówiąc, że wyrok schizmy i ekskomuniki przeciwko nim był niesłuszny, a zatem nieważny. Posunęli się nawet do stwierdzenia, że nie mogli poddać się wyrokowi w obawie, że wierni, pozbawieni ich posługi, mogą przyjąć sprawę heretyków. Ale są to argumenty nowego rodzaju, całkowicie niesłychane i nieznane ojcom Kościoła. Rozmaici komentatorzy, w tym pan Sergiusz Muszyński, odnosząc się do tego listu, powiedział, że ten list potwierdza, jakoby w ocenie Stolicy Apostolskiej sakramenty udzielane przez kapłanów bractwa były godziwe, czyli udzielane zgodnie z przepisami prawa Kościoła, i to według pana Muszyńskiego oznacza, że formułowane przez lata oszczerstwa to już przemyca założenie, które wymagałoby dowodu, że to oszczerstwa, o rzekomej niegodziwości sakramentów w bractwie, które można by znaleźć nie tylko u internetowych, i tu wchodzi w język taki emocjonalno-prześmiewczy, pseudoekspertów, ale nawet w listach biskupów diecezjalnych były sprzeczne nawet ze stanowiskiem Stolicy Apostolskiej. No nie, to nie wynika. Przedstawiony tu wniosek służący do zarzucania innym oszczerstwa jest fałszywy, logicznie fałszywy. To, że była możliwość godziwych sakramentów, nie znaczy, że była ona zawsze, że była ona normą. Zdjęcie ekskomunik przez papieża Benedykta potwierdza za to coś, co bractwo neguje. Potwierdza, że było co zdejmować, że ekskomuniki były ważne. Bractwo natomiast temu przeczy i tym samym wpada w podwójne standardy. Jeżeli papież mówi coś po ich myśli, to się na to powołują. Ale jeżeli mówi coś nie po ich myśli, to ignorują to. Jakby sami według swojego prywatnego sądu mogli przesiewać przez sito wyroki papieskie i tym samym stawiać się ponad papieżem. Z czego wynika pozbawienie możliwości godziwego przyjmowania sakramentu? Z tego, że są przyjmowane w stanie schizmy. A akt schizmy może być popełniony wiele razy. Akt schizmatycki. Tak jak grzech. Może być wiele aktów schizmy. Ktoś może je nakładać na siebie. Może powielokroć zaciągać ekskomunikę. Nawet jeżeli została zdjęta przez papieża, to jeżeli trwa w tym błędzie, który był powodem do zaciągnięcia tej ekskomuniki, to znowu w nią wpada. Tak jak my możemy wpadać w grzechy ciężkie, jedne, drugie, mogą z nas zostać zdjęte przez Boże przebaczenie i spowiedź i żal, ale możemy znowu w nie wpaść. To są podstawy katechizmu. No i logiki. Pierwsze, od czego zaczął, to jest jedna z metod manipulacji, to znaczy rzecz, która wymagałaby dowodu, czyli własną interpretację dokumentu przedstawił jako fakt zawarty w tym dokumencie i to jest częste w narracji bractwa, co przedstawiałem w poprzednim materiale, w innych materiałach, w książce Komu wierni papieżowi czy arcybiskupowi pokazywałem metodę wybierania fragmentów z dokumentów i doklejania do nich własnej interpretacji, a potem przedstawiania jej, jakoby była w oczywisty sposób zawarta w tych dokumentach. Nie, ona nie jest oczywista. Ona jest subiektywnym przeświadczeniem, subiektywną interpretacją bractwa i jego zwolenników. I tak właśnie subiektywne jest rzekome potwierdzenie, że w ocenie Stolicy Apostolskiej sakramenty udzielane przez kapłanów bractwa są godziwe. Nie, nie ma tam takiego potwierdzenia. Pan Sergiusz wyprowadza taki wniosek stwierdzenia, które zaznaczył. Akt schizmy, którego byście się dopuścili, tak pisał papież, pozbawiłby ich możliwości godziwego, a w niektórych przypadkach nawet ważnego przyjmowania sakramentów. Tak? Skoro pozbawiłby, to według pana Sergiusza wcześniej sakramenty były godziwe i nie można mówić, że były niegodziwe. No nie, to nie wynika. To jest wniosek logicznie fałszywy. To, że była możliwość godziwych sakramentów, nie znaczy, że była ona normą, że była ona zawsze. Zdjęcie ekskomunik przez papieża Benedykta potwierdza z drugiej strony to,
że było co zdejmować, że ekskomuniki były ważne. Bractwo natomiast temu nie sukcesywnie, a konsekwentnie przeczy, a przez to wpada w podwójne standardy, w które wpada tutaj autor tej nadinterpretacji, pan Sergiusz Muszyński. Te podwójne standardy polegają na tym, że jeżeli papież mówi coś po ich myśli, no to się na to powołują. Jeszcze sobie dorabiają do tego swoje wnioski, interpretacje fałszywie przedstawiane, jakby były zawarte w dokumencie. Nie, w dokumencie papieskim nie ma nigdzie powiedziane, że sakramenty bractwa były godziwie sprawowane. Z zasady zawsze i normatywnie i że nie można mówić, że były niegodziwe. Więcej, to, że akt schizmatycki dokonuje się teraz, nie znaczy, że nie mógł dokonać się wcześniej, tak jak to, że ktoś popełnia grzech, teraz nie znaczy, że nie mógł go popełnić wcześniej. Papież mówi to o grzeszności samej tej postawy, aktu schizmatyckiego, o ciężkim grzechu, a więc sakramenty bractwa, które upierało się w zaprzeczaniu Stolicy Apostolskiej, że ekskomuniki były ważne, wobec tego są niegodziwe. Co więcej, papież żaden nigdy nie zniósł kary suspensy nałożonej na arcybiskupa Lefebvra, a bractwo uzurpuje sobie prawo reprezentowania w jakikolwiek sposób tradycji, nauki Kościoła, używa określenia katolickie, mimo iż nie ma żadnego formalnego statusu w Kościele, co potwierdził papież Benedykt, nawet wtedy, gdy zdejmował ekskomuniki. Jeżeli papież mówi coś po ich myśli, to się na to powołują. Ale jeżeli mówi nie po ich myśli, to ignorują, a nawet odrzucają. Jakby sami, według swojego prywatnego sądu, mogli przesiewać przez sito wyroki papieskie i tym samym stawiać się ponad papieżem. Ja teraz Państwu przeczytam, a w zasadzie to już przeczytałem chwilę wcześniej. Dekret ekskomunikujący z 1988 roku, wydany dzień przed listem apostolskim Ecclesiadei najwyższego papieża Jana Pawła II z motu proprio, gdzie papież stwierdza, że sam ten akt stanowi nieposłuszeństwo wobec papieża w bardzo poważnej sprawie o najwyższym znaczeniu dla jedności Kościoła, jaką jest udzielenie święceń biskupich. Takie nieposłuszeństwo, pisze papież, które w praktyce oznacza odrzucenie prymatu rzymskiego, stanowi akt schizmatycki. Dokonując takiego aktu, pomimo formalnego upomnienia kanonicznego przesłanego im przez kardynała prefekta Kongregacji do Spraw Biskupów 17 czerwca, Monsignor Lefebvre oraz księża Bernard Fella i Bernard Tissier de Malheré, Richard Williamson i Alfonso de Galarreta ściągnęli na siebie ciężką karę ekskomuniki przewidzianą przez prawo kościelne. Źródła tego schizmatyckiego aktu można doszukiwać się w niepełnym i sprzecznym pojmowaniu tradycji. I dalej papież pisze w punkcie 5c. Pragnę szczególnie zwrócić się z uroczystym i serdecznym, ojcowskim i braterskim apelem do wszystkich, którzy dotychczas byli w różny sposób związani z ruchem arcybiskupa Lefebvra, aby wypełnili poważny obowiązek pozostania w jedności z wikariuszem Chrystusa, w jedności Kościoła katolickiego i zaprzestali w jakikolwiek sposób wspierać ten ruch. I tu papież dalej ostrzega, wszyscy powinni być świadomi, że formalne przystąpienie do schizmy jest ciężką obrazą Boga i pociąga za sobą karę ekskomuniki przewidzianą w prawie kościelnym. Dość już same te słowa pokazują, że bractwo i każdy, kto wspiera ten ruch, przed czym przestrzegał papież, pociągają za sobą karę ekskomuniki i ciężko obrażają Boga. Sakramenty tak przyjmowane są przyjmowane niegodnie. To, że papież zdejmuje karę ekskomuniki później, z nadzieją na zmianę postawy, nie znaczy, że jeżeli ktoś tej postawy nie chce zmieniać, to nie zaciąga na siebie tej ekskomuniki ponownie. Jeżeli ktoś dalej wspiera ruch arcybiskupa Lefebvra, wiedząc o tym, no wielu nie wie, ale wielu wie. Ale nawet nie wiedząc, no to jest postawa buntu.
poprawiania wiedzenia lepiej, że nie było żadnych ekskomunik. Owszem, jednostkowo wielu wiernych może być zwolnionych z odpowiedzialności subiektywnie przez wprowadzenie ich w błąd. Przez to, że ktoś im nie pokazał dokładnie tych słów. Bractwo nie pokazywało dokładnie tych słów. Nie pokazywało dokładnie słów Pastor Eternus, które tu będziemy cytować. Nikt nie zniósł przestrogi papieża Jana Pawła II, który uroczyście przestrzegł wszystkich kapłanów i wiernych przed wspieraniem dzieł arcybiskupa Lefebvre'a i przejdźmy więc do tego listu, który z 1 lipca 88 roku, który uroczyście, tak jak to czytaliśmy, czy przeczytamy, uroczyście przestrzegł księży i wiernych w takich słowach: księża i wierni są ostrzegani, aby nie popierali schizmy Monsignora Lefebvre'a. W przeciwnym razie poniosą ipso facto najcięższą karę ekskomuniki. Nikt nigdy tego nie zniósł. Nikt nigdy nie zniósł słów papieża, który mówił: pragnę zwrócić się z uroczystym, serdecznym, ojcowskim i braterskim apelem do wszystkich, którzy dotychczas byli w różny sposób związani z ruchem arcybiskupa Lefebvre'a, aby wypełnili poważny obowiązek pozostania w jedności z wikariuszem Chrystusa, w jedność Kościoła katolickiego i zaprzestali w jakikolwiek sposób wspierać ten ruch. Wszyscy powinni być świadomi, że formalne przystąpienie do schizmy jest ciężką obrazą Boga i pociąga za sobą karę ekskomuniki przewidzianą w prawie kościelnym. Jeżeli arcybiskup dopuścił się aktu schizmatyckiego i ktoś wspiera ten akt, pochwala go, mówi, że był dobry, konieczny, to wspiera akt schizmatycki, czyli schizmę. Ale tego fragmentu wyraźnie wam ani biskup Schneider niestety, ani bractwo, ani obrońcy bractwa spoza bractwa nie pokazali, bo nie pasuje do narracji, a pokazuje, jaką wagę ma wspieranie dzieł arcybiskupa Lefebvre'a i że nikomu nie wolno tego robić. Te słowa, które tu przytoczyłem papieża i dekret z biura kongregacji biskupów, dekret ekskomuniki arcybiskupa Lefebvre'a, nigdy nie zostały, te ostrzeżenia nigdy nie zostały wycofane. Nawet jeżeli ekskomunika została cofnięta, to jeżeli ktoś na przykład po zdjęciu ekskomuniki dalej upiera się, że jej nie było, że święcenia były konieczne, to zaciąga na siebie tą ekskomunikę ponownie, bo ponownie pochwala schizmatycki akt. Zamiast przyznać się do błędu i przyznać, że był schizmatycki. No to tak jak ktoś, przychodzisz po odpuszczenie grzechów, ale ty później dalej twierdzisz, że to nie był grzech, że to było dobre, no to sam na siebie z powrotem zaciągasz. Według uroczystego ostrzeżenia papieża ciężką obrazę, ciężką winę zaciągają na siebie ci, którzy wspierają dzieła arcybiskupa Lefebvre'a. Proszę posłuchać. My nie mamy prawa z tym dyskutować. Tutaj papież jest najwyższą władzą orzekającą, co jest zgodne z tradycją, a co nie, co jest wolą Boga, a co nie. Od Niego to wiemy. A my możemy się zawsze pomylić wtedy, kiedy nam się wydaje, że papież się myli, tym bardziej. Kiedy nam się tylko wydaje, że podążamy za nauką Pana Jezusa. Papież też twierdzi, że za nią podąża. I w takich sytuacjach to właśnie on jest najwyższym arbitrem, który rozstrzyga, co jest zgodne z wolą Pana Boga. Nie róbcie tego. Ja Państwu dzisiaj pokażę, dlaczego nie wolno tego robić. Dlaczego jest to złe i dlaczego wierni bractwa są notorycznie od lat wprowadzani w błąd przez tych, którzy obracają kota ogonem. I po tym, jak zaatakowali sami pierwej Kościół, oskarżyli papieża i Kościół o to, że jest heretycki i schizmatycki. Potem się wykręcali w rozmowie z tym papieżem Pawłem VI, który pościł za arcybiskupa Lefebvre'a. A kończyło się na tym, że arcybiskup Lefebvre wymagał, by Watykan po prostu przyjął wszystkie jego warunki. Tak jakby to on był papieżem. Tak jakby na tym miało polegać posłuszeństwo, że to, co się arcybiskupowi, czy innemu wiernemu, czy biskupowi widzi, miało być przyjmowane bezkrytycznie przez papieża. Nie na tym polega hierarchia. Nie na tym polega posłuszeństwo i to jest poważne zakłamanie natury Kościoła, które jest sączone w serca wiernych od wielu lat. Charakterystyczne dla modernizmu, a odbywa się to poprzez zabiegi. Zwróciłem tu celowo uwagę na modernizm, który omówię w dzisiejszym filmie.
głównym zabiegiem jest branie sobie na sztandary i deklarowanie tych haseł, którym się później przeczy. Ci, co najgłośniejsze mówienie o walce z modernizmem, kojarzenie go z zewnętrznymi przejawami, a potem robienie dokładnie tego, co zostało przez papieża chociażby Piusa X w Pascendi przedstawione jako sposób działania modernistów. Czyli buntowanie się i uzasadnianie, że ten bunt jest obowiązkiem, że jest powodem do chluby, branie dokumentów i wypowiedzi papieży, obrabianie ich tak poprzez wycięcie w odpowiednim momencie, żeby obrócić ich znaczenie i przedstawianie w mediach i ludziom nie samej treści tych dokumentów i nawet tych cytatów, ale nadbudowywanie na nie nadinterpretacji, często przeciwnej do tego, co jest w tych dokumentach, jak w Pastor Eternus, w Mirarivos, w Mediator Dei, czy w wypowiedzi Pawła VI o dymie szatana. I to pokażę w dzisiejszym odcinku. Nie róbcie tego. Władza papieska jest władzą boską. Władza papieska jest władzą boską, nie ludzką. Jak mówił papież Bonifacy VIII w Unam Sanctam w 1302 roku. Posłuchajcie tego dokładnie, bo ci, którzy na sztandary biorą sobie tradycję, uderzają w kluczowy, podstawowy rdzeń zawiadujący tą tradycją, w kluczową zasadę tej tradycji. Pokazują wam tylko powierzchowne fasady tej tradycji, a odrzucają jej kluczową, metodyczną zasadę, bez której tradycji by nie było. Bez posłuszeństwa papieżowi tradycji by nie było. Posłuszeństwa takiego, o jakim wam nie mówią, o którym naukę w tradycji zawartą zakrywają przed waszymi oczami, swoimi narracjami. Dzisiaj wam ją pokażę. Nie dajmy się oszukiwać tym, którzy chowają przed nami całe fragmenty nauczania Kościoła, byle tylko obronić swoją prywatną wizję tradycji i budować mit niesłusznie prześladowanej ofiary. Nie wolno nam ignorować faktu, ile czasu, modlitw i cierpliwych rozmów poświęcił bractwu święty Paweł VI, zanim arcybiskup Lefebvre postawił mu ostateczne ultimatum. Proszę zwrócić uwagę na ten paradoks. Kto tu komu ma prawo stawiać warunki? Papież podwładnemu, nie na odwrót. Natomiast bractwo również w deklaracji wiary obecnie wymaga, by to Watykan przyjął wszystkie ich twierdzenia, jakby w sposób oczywisty były one prawdą. Tymczasem bractwo nie jest nieomylne. I właśnie na tym polega hierarchia, że w przypadku sporu ten, co jest niżej, poddaje się wyrokowi tego, co jest wyżej. Inaczej ta hierarchia nie ma sensu. I poddanie się jej jest li tylko fikcyjne. Jeżeli ktoś deklaruje takie poddaństwo, a i tak stawia tej w swojej władzy warunki. Prawdziwa wierność to przyjęcie całego nauczania Stolicy Piotrowej, a nie tylko tego, co po odcięciu niewygodnych zdań pasuje do naszej publicystyki. Bractwo odrzuca naukę o wolności religijnej. Nie ma takiego prawa. To jest problem doktrynalny. Nie jest prawdą, że papież jest niesprawiedliwy, bo rozmawia z pseudobiskupą, a nie z nimi, bo pseudobiskupka wychowała się w swoim błędzie. Ona o nim nie zdecydowała. To jej przodkowie zerwali z papieżem. Natomiast papież Natomiast bractwo nie tylko zrywa z papieżem dzisiaj, i to recydywistycznie, bo po zdjęciu ekskomunik warunkowym zaprzecza warunkom tego zdjęcia.
po zdjęciu ekskomunik. Dalej brnie w to, co było powodem ich nałożenia, zaciągnięcia. I wprowadza w błąd katolików. Wyrywa ich z realnej jedności z papieżem. Dlatego ojciec winien bardziej ganić te dzieci, które deklarują mu posłuszeństwo, niż te owce, które są dawno poza tą owczarnią, wyprowadzone przez innych buntowników przed wieloma laty, przed wieloma pokoleniami. To jest logiczne. Nie muszę tutaj domyślać się. Arcybiskup Lefebvre powiedział wprost: we wrześniu 1988 roku to ja będę stawiał warunki przy ewentualnym ponowieniu rozmów z Rzymem. Pismo Fideliter, numer 66, wrzesień 1988 roku. Nie, w kościele to papież jest od stawiania warunków. Jeśli ktoś się stawia nad nim, no to słabo. Mówi tam tak: nie pojmujemy w ten sam sposób pojednania. Kardynał Ratzinger widzi je w znaczeniu przyprowadzenia nas do Soboru Watykańskiego II. My widzimy je jako powrót Rzymu do tradycji. Nie rozumiemy się. Tak, nie rozumieją się, bo to jest błędne koło, co mówi arcybiskup. Papież, Rzym, kardynał Ratzinger też twierdzi, że broni tradycji, a to arcybiskup Lefebvre ją wypacza. W takiej sytuacji obie strony twierdzą, że mają rację, mają argumenty, rozum, tradycję po swojej stronie i akurat tutaj to papież jest wyższą instancją i nie ma prawa nikt podważać jego wyroku, jak uczy Pastor Eternus w tej sprawie. A próba twierdzenia, że sprzeciwiam się papieżowi, bo papież zaprzecza tradycji, to jest błędne koło w rozumowaniu, bo papież twierdzi, że broni tradycji. Jak arcybiskup to udowodnił, że zaprzecza? Orzeka. Jak orzeka? Nie rozumiemy się. To dialog głuchych. Wcześniej arcybiskup w 74 czy 76 mówił: zatykamy uszy na niszczące Kościół nowinki. Znowu wpadał w błędne koło, bo zanim usłyszał, czy to rzeczywiście nowinki, czy nie, to zatykał uszy, zakładając pochopnie, że to są niszczące Kościół nowinki. Bo mu się tak wydawało, ignorując fakt, że nie jest nieomylny. No i że może widzieć niszczące Kościół nowinki tam, gdzie ich nie ma. Błędnie widzieć. Kontynuuje dalej. Ale jeśli jeszcze pożyje trochę i zakładając, że wrog od dziś Rzym zawoła, że będą chcieli znowu się z nami spotkać, ponownie porozmawiać, wówczas to ja będę stawiał warunki. Mówiliśmy już o tym. To nie on jest od tego, tylko papież. Na tym polega hierarchia, a on obraca sens hierarchii do góry nogami i siebie stawia w miejscu papieża, jak mu to mówił święty papież Paweł VI w rozmowie z 76 roku z września. Jeszcze 12 lat wcześniej mu to mówił. Kontynuuje arcybiskup Lefebvre. Nie zgodzę się już być w sytuacji, w której znajdowaliśmy się podczas rozmów. Koniec z tym. Zadam pytanie na płaszczyźnie doktrynalnej. Czy zgadzacie się z wielkimi encyklikami wszystkich papieży, którzy was poprzedzili? Czy zgadzacie się z Quanta Cura Piusa IX, Immortale Dei, Libertas Leona XIII, Pascendi Piusa X, Quas Primas Piusa XI, Humani Generis Piusa XII? No dobrze, to ja tutaj arcybiskupowi przytoczyłem i Piusa IX, Quartus Supra, Quem Patriarchatu, nauki, którym on zaprzeczył, gdy tenże papież mówił, że neoschizmatycy twierdzą, że wyrok ekskomuniki na nich nałożony jest nieważny. Tenże Pius X w Pascendi, o którym tu wspomina arcybiskup Lefebvre, co mówił? Że moderniści uważają bunt za swój obowiązek. Dokładnie to, co mówi teraz arcybiskup Lefebvre. Też w wielu wypowiedziach mówi: nie pojęli oni, robiąc wyrzut tym, co się pogodzili z papieżem, mówi: nie pojęli oni obowiązku nieposłuszeństwa. To jest dokładnie to, co jako modernizm potępił w Pascendi Pius X. Wskazując na tych, którzy twierdzą, że lepiej wiedzą od władzy kościelnej, co jest Kościołowi potrzebne, bo tak im w sumieniu tak rozstrzygnęli. A to jest do tych, co mówią, że trzeba najpierw słuchać Boga niż ludzi. To samo mógł powiedzieć Luter, a papież Bonifacy VIII odpowiedział na to w Unam Sanctam w 1302 roku, gając tych, co tak mówią,
i stwierdzając, że władza papieska pochodzi od Boga. Tyle. Pan Bóg kazał słuchać papieża i to jest logiczne, rozsądne. Bo nawet gdyby papież mógł się pomylić, to tym bardziej my się możemy pomylić, twierdząc, że papież się myli. Pyta dalej arcybiskup Lefebvre, jakby zakładając w sposób oczywisty, bez żadnego dowodu, że ci papieże w jakiś sposób zaprzeczają tym encyklikom, a ignorując fakt, że sam im zaprzecza, co mu udowodniłem przed chwilą. Immortale Dei, gdzie jest mowa o tym, że nie wolno przymuszać się do wyznawania prawdziwej religii wbrew woli, co jest parafrazą nauki o wolności religijnej, rozumianej jako wolność od przymusu, zawartej w Dignitatis Humanae. Pyta, czy wy jesteście w pełnej komunii z tymi papieżami i ich twierdzeniami? Skąd założenie, że nie są? To jest takie pytanie, musiałby najpierw udowodnić, że nie są. I obala chochoła, jakoby jakoś tam ignorowali nauki tych papieży, co jest jego błędnym przeświadczeniem, jego wizją, jego opinią, która nie jest nieomylna, a traktuje ją jako oczywistość. I mówi dalej tak, dopóki nie zaakceptujecie zreformowania Soboru, biorąc pod uwagę doktrynę tych papieży, którzy was poprzedzili, w czym przemyca założenie, to jest błędne koło i obalanie chochoła jednocześnie, no bo przemyca założenie, że oni ignorują doktrynę tych papieży. Ja pokazywałem w książce Komu wierni papieżowi czy arcybiskupowi, że ona z tych soborów wynika, z tych poprzednich nauk papieży, nauka Soboru wynika. Dopóki nie zaakceptujecie zreformowania Soboru, biorąc pod uwagę doktrynę tych papieży, którzy was poprzedzili, nie ma możliwości dialogu. To bezużyteczne. A więc arcybiskup Lefebvre sam zamyka możliwość wyboru i jego dialog ma polegać na tym, że papież ma przyjąć wszystkie jego warunki. Tak jakby arcybiskup był nieomylny i był wyrocznią w tej sprawie. Jakby nie mógł się mylić, twierdząc, że jest sprzeczność między starym a nowym. A może się mylić w tej kwestii, a ignoruje kompletnie tą możliwość, przemycając założenie, że on jest bezbłędny w tej kwestii. I dalej, to jest to, co jest niebezpieczne u Opata Gerarda i to jest to, co go zgubiło. Opat Gerard zawsze widział tylko liturgię i życie monastyczne. Skąd on wie, że zawsze tylko? Może właśnie ze względu na doktrynalną wierność papieżowi, na kwestię doktryny, tak jak to mówił papież Benedykt, czyli konieczności wierności temu papieżowi. W praktyce, nie tylko deklaratywnie, no bo deklaratywnie można mówić tak arcybiskup, że się zgadza, że trzeba być wiernym papieżowi, a w praktyce się do tej doktryny nie stosować, a wiara bez uczynków martwa jest, jak mówił święty Jakub. No i opat Gerard uznał, że trzeba, żeby zachować doktrynę, być wiernym papieżowi. I mówi dalej arcybiskup Lefebvre, o nim nie widzi klarownie problemów teologicznych soborów, wolności religijnej. Znowu przemyca założenie, że to jest rzeczywiście problem i wpada w błędne koło, bo musiałby udowodnić, że to jest problem, a nie ma takiej możliwości, no bo tutaj papież jest ostateczną instancją, która interpretuje. I tyle. I musi się mu poddać. Musi być skory wierzyć, jak uczył święty Ignacy Loyola, że to, co wydaje mu się białe, to, co widzi białe, jest czarne, jeżeli tak urzecze Kościół hierarchiczny. A tutaj upiera się przy tym, że on lepiej widzi niż papież, ignorując fakt, że może źle widzieć, bo nie jest nieomylny, że może źle widzieć, że jest sprzeczność między współczesnym mu nauczaniem papieży, a poprzednimi. Tyle. Strona 12-14 Fideliter, numer 66, tu przetłumaczył to taki człowiek, który kiedyś był, może jeszcze jest, sedewakantystą, Pelagianus Asturiensis. Dużo takich materiałów ciekawie tłumaczy. Takie klasyczne dla bractwa podwójne standardy, bo kiedy bractwo arcybiskup Lefebvre oskarża Kościół w Rzymie o to, że jest schizmatycki i heretycki, to jest dobrze. To nie ma problemu. Kiedy oni oskarżają różnych katolików, którzy bronią nowej mszy, o modernizm, o samą nową mszę oskarżają, to jakoś im wolno. To nie jest oszczerstwo. Ale kiedy ktoś przywołuje, mówi na przykład o schizmie, że bractwo jest w schizmie, albo że jest schizmatyckie, powołując się na słowa papieża, to nagle jest wielkie larum, że to oszczerstwo. No to jak? Arcybiskupowi wolno Kościół o schizmatyckość oskarżać, a papieżowi nie wolno jego schizmatyckości orzec? Nam wolno, innym nie wolno? I to nam, podrzędnym, wolno, a papieżowi nie wolno? To jakiś świat na głowie, hierarchia na głowie. Pułapka martwe litery.
Dlaczego tradycjonalizm nie może być buntem wobec papieża? W listach świętego Franciszka Ksawerego z misji w Indiach czytamy słowa, które dla wielu współczesnych obrońców tradycji brzmią jak fundament wiary. Podczas całej podróży do Dum Pedro da Silva, biedny człowiek, pisał święty Franciszek, biedny człowiek, pogański Chińczyk umarł, a my nie mogliśmy pomóc mu naszymi modlitwami, albowiem jego dusza była w piekle. Ten fragment zapisany w książce święty Franciszek Ksawery ukazuje wielkiego świętego w momencie jego głębokiego osobistego przekonania o rygorystycznym znaczeniu dogmatu extra ecclesiam. Niektórzy mówią rygorystycznym, ale to nie jest rygorystyczne rozumienie. To jest redukcjonistyczne rozumienie, redukujące zasięg Kościoła i możliwość, by Pan Jezus włączył tam kogo chce, nawet wtedy, gdy my o tym nie wiemy i nikt o tym nie wie na ziemi. Jednak przypadek świętego Franciszka Ksawerego jest czymś więcej niż tylko zapisem historycznym. To lekcja teologicznej pokory. Choć święty był gorliwy, jego prywatna interpretacja dogmatu została w późniejszym czasie doprecyzowana przez żywy urząd nauczycielski Kościoła. Ktoś powie, no jak, no on się mylił. A święty? No świętość nie polega na tym, że się nie będziemy mylić. No będziemy się mylić, bo mamy rozumki niedoskonale. Świętość polega na uczciwości, na uczciwych obyczajach działania, na metodach działania, które mamy w katechizmie. Tego od nas Kościół wymaga. Jedną z tych metod jest przedkładanie osądu Kościoła ponad osąd własny, no bo jest omylny. No. Ufamy Kościołowi bardziej niż sobie, jak mówił święty Ignacy Loyola. Winniśmy wierzyć, że to, co widzę białe, jest czarne, jeżeli tak urzecze Kościół hierarchiczny. Historia świętego Franciszka Ksawerego, ale i biskupa Girolamo Seripando czy biskupa von Kettelera obnaża mechanizm, który dziś wielu tradycjonalistów tak zwanych przyjęło od modernizmu. Przekonanie, że tekst, czy to list świętego, czy dawny dokument papieski, ma zabetonowane znaczenie, które po prostu jednostka może odczytać obiektywnie. No nie. To jest niezgodne z obiektywną cechą języka, w tym tekstu, jaką jest konwencjonalność. Słowa nie są związane w sposób trwały ze swoimi znaczeniami przez przyrodę, przez Pana Boga. Są związane konwencjonalnie i zawsze może się pojawić spór o to związanie, o to jak rozumieć słowa. No i po to jest żywy urząd. Ale do tego przejdziemy dalej. Efekt Barabasza. Walka z Kościołem pod maską wierności. Współczesny syndrom Barabasza polega na tragikomicznym błędzie. Człowiek chce być chrześcijaninem albo tradycyjnym katolikiem, ale definiuje chrześcijaństwo poprzez pryzmat zarzutów jego wrogów. On mówi, że się powołuje na tradycyjne teksty. No tyle, że te teksty może źle rozumieć, no bo ktoś może podstawić znaczenie. O Jezu, jak tego nie rozumie, to nic z tego nie ma.